Cześć, z tej strony Damian ze Skating School. W tym materiale powiemy sobie, co zrobić w momencie, gdy zapadają nam się, tak załamują nam się kostki do środka podczas jazdy na rolkach oraz jak poradzić sobie z nagminnym, notorycznym, bardzo mocnym, doskwierającym bólem stóp podczas nauki jazdy na rolkach. Więc jeżeli interesuje Cię ten temat, to zapraszam. Jeżeli chodzi o problem zapadających się kostek, czyli jazdy właśnie w ten sposób na bardzo mocno wewnętrznych krawędziach, gdy faktycznie widać, że tutaj ta noga nie jest w linii prostej, tylko jest w taki nienaturalny sposób wyłamana, jest to bardzo częsty przypadek, bardzo częsty problem. I teraz podam dwa takie jakby ogólne możliwości do rozwiązania tego problemu, natomiast one być może nie rozwiążą tego problemu, bo problem jest bardziej złożony i o tym sobie tutaj opowiemy. Pierwszą rzeczą, którą możesz zrobić, jeżeli bardzo bolą Cię stopy podczas jazdy na rolkach, albo właśnie widzisz, albo ktoś Ci mówi, że masz bardzo mocno załamane nogi do środka, załamane nogi, cały czas będę posługiwał się tego typu terminem, bo nie wiem, jak to lepiej opisać, to przede wszystkim zacznij od tego, od sprawdzenia, czy masz dobrze zawiązane, zapięte rolki. Jeżeli nie wiesz, jak to tak naprawdę ma wyglądać, to tutaj masz odnośnik, kliknij sobie do wcześniejszego mojego materiału i sprawdź, czy na pewno masz dobrze to zapięte, ponieważ ja z doświadczenia z pracy z moimi kursantami wiem, że bardzo często, w zasadzie w 90% przypadków korygujemy po prostu zapinanie rolek, więc tutaj też może to Ci po prostu pomóc, ale być może nie rozwiąże do końca Twojego problemu, bo tak jak mówię, problem jest bardziej złożony. Drugą bardzo częstą przypadłością, problemem jest po prostu zły sprzęt. I tak tutaj wiadomo, na forach, grupach rolkowych to po prostu jest wałkowany temat od lat i no niestety tak to wygląda, że jeżeli kupisz rolki na próbę tak zwaną, bo nie wiesz na przykład, czy chcesz dalej jeździć na rolkach i kupisz rolki słabej jakości. Zwykle to są rolki fitnessowe, które no, sama nazwa fajnie mówi, fitness. Chciałbym trochę pojeździć, powiedzmy zgubić parę kilogramów, pojeździć kilometry, rekreacyjnie przejechać się z rodziną. Natomiast te rolki są miękkie i jeżeli zupełnie masz problem z tym, żeby utrzymać równowagę, to one Ci nie będą pomagać. Więc tutaj no, mógłbym się rozgadywać na temat sprzętu bardzo długo. Natomiast tak, często zmiana rolek na model z twardą skorupą, czyli w takiej plastikowej, obudowanej skorupie, albo jakąś inną, może niekoniecznie wyglądać jak plastikowa, na przykład moja. Ona jest z takiego tworzywa specjalnego, jak słychać, jest bardzo twarda, sztywna, dzięki czemu ja moje wychyły w rolkach mogę sobie pozwolić na nie, ale mam je bardzo kontrolowane, tak? No, one nie są na tej zasadzie, że mi się rolki zapadają, więc jeżeli masz problem z tym, że bardzo mocno w ten sposób jeździsz, to być może masz zły sprzęt, po prostu, bo na przykład dla chłopa mojej wagi, waży 100 kg, rolka fitnessowa do nauki nie ma szans, po prostu mam wiele razy sytuację, kiedy przychodzi do mnie kursa i no, zaczynamy się uczyć jeździć i ma rolki fitnessowe. Zresztą miałem nawet nagranie tego typu, pokażę Wam tutaj, jak to wygląda. I tak to się kończy. No jest potencjał, tylko musisz go wspierać. Musisz go wspierać. Bo on chyba jeszcze nie wierzy w siebie. Okej, już widać zmęczenie, bo już masz, wiesz, bardzo wyłamane rolki. Przód, tak, taki przód. W porządku, Michał, to Ty sobie teraz odpocznij. A co dla mnie, Damian? Ja wiem już, na samym początku mówię kursantowi, teraz jeszcze stoisz na tych rolkach, ale po 45 minutach bądź godzinie Ty już będziesz bardzo zmęczony i będziesz miał te rolki mocno załamane do środka. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ miękki but fitnessowy, rekreacyjny nie wspiera trzymania Twojej stopy. I zwykle z tym właśnie na początku jest problem, że ten but nie wspiera trzymania naszej kostki, nie podtrzymuje naszej kostki, tak? Musimy to robić już sami, a na początku jak się uczymy, możemy mieć z tym delikatny problem, ponieważ no uczymy się, więc nie jesteśmy przyzwyczajeni do jazdy na takiej po prostu płozie, gdzie tam mamy kółeczka wzdłuż i tak dalej, tak? To jest kolejna rzecz.
I z moimi kursantami bardzo często już tak jest, że od razu mówię, nie, my musimy zmienić rolki na dzień dobry, zmieniamy te rolki i naprawdę jest różnica. Nie mam ani jednego klienta, jeżeli jest ktoś z Was, kto miał ze mną zajęcia, zmieniliśmy rolki mu na lepsze i ogląda teraz ten film, to proszę napiszcie w komentarzu, że tak, że ta zmiana miała miejsce, tak, że to działa, że to nie jest tylko o Jezus, bo sprzedajemy rolki. To naprawdę działa. Naprawdę trzeba wiedzieć, jak dobrać sprzęt, żeby sobie pomóc. To jest jedna rzecz, więc bardzo często sama zmiana sprzętu bardzo ułatwia naukę i rozwiązuje od strzała, że tak powiem, wszystkie problemy. To jest bardzo ważna rzecz. Jeżeli nie wiesz, jaki sprzęt do siebie dobrać, nie wiesz, gdzie w ogóle szukać, na co patrzeć, na co zwrócić uwagę, w Twoim wypadku, w Twoim budżecie, to zostawiam w opisie tego filmu kontakt do mnie mailowy, napisz do mnie maila, poradzę Ci, na pewno Ci pomogę dobrać odpowiedni sprzęt. W porządku. Co natomiast, jeżeli kompletnie nie chcesz zmienić swojego sprzętu? No bo też takie osoby są, tak? No tak jak mówię, niektórzy kupują rolki po to, żeby zobaczyć w ogóle, czy im się to spodoba, więc jakby nie chcą kupować drugiego modelu rolek, prawda? No to jest logiczne jak najbardziej. Tak więc, jeżeli jesteś osobą, która nie chce zmienić sprzętu albo nawet ma twarde rolki, tak zwane w skorupie, ale dalej ją bolą nogi, no to tutaj musimy już rozdzielić się na dwie kategorie. Pierwsza kategoria to jest problem dzisiejszy, cywilizacyjny, to jest płaskostopie i druga kategoria to jest brak płaskostopia po prostu. Więc ja mając swoich kursantów, którzy naprawdę nie potrafią przejechać 45 minut, bo po prostu jest taki ból, że szok, to zwykle to jest po prostu mocne płaskostopie. No i wtedy trzeba tak naprawdę korygować swoje płaskostopie. Rolki oczywiście Ci w tym pomogą. Zaraz opowiem o ćwiczeniach, które możesz wykonywać po to, aby niwelować sobie to płaskostopie. Natomiast tutaj w ogóle praca z fizjoterapeutą, z korekcją tej postawy się będzie kłaniać, więc takie ćwiczenia rolowania na sucho, rozciągania równoważne będą Ci bardzo potrzebne i specjalnie dla Ciebie, jeżeli jesteś jedną z tych osób, która ma problem właśnie z płaskostopiem, w opisie tego filmu i w komentarzu również przypnę, podpinam 2 filmy do osoby, która moim zdaniem bardzo trafnie opowiada o problemie płaskostopia i o problemie ogółem stóp w dzisiejszych czasach, o butach, jak nosić, jakie nosić, czemu mamy dzisiaj tego typu problemy, ponieważ problem płaskostopia dotyczy bardzo wielu ludzi, jest to wręcz, powiedziałbym, choroba cywilizacyjna, więc jeżeli masz tego typu problem, to nie czuj się jakoś wyobcowany, ponieważ chyba połowa społeczeństwa ma w ogóle płaskostopie, więc naprawdę jest to bardzo częsty przypadek i po prostu trzeba wiedzieć, co robić. Więc tutaj linkuję Wam w opisie po prostu linki do 2 filmów, do osoby, która moim zdaniem bardzo trafnie o tym opowiada i są tam ćwiczenia w domu, które należy wykonywać po to, aby niwelować po prostu to swoje płaskostopie i dzięki temu też wyleczycie tego typu problem, a później będzie Wam łatwiej na rolkach. Dobrze, trochę porozmawialiśmy właśnie, tak jak mówiłem, problem jest bardziej złożony, ponieważ jest to choroba cywilizacyjna, dużo osób ma z tym problem i to nie da się tego wyleczyć samymi rolkami i samymi ćwiczeniami na rolkach, jeżeli ktoś ma naprawdę płaskostopie. Tutaj też próbowałem, nieraz miałem już właśnie sytuację, też w komentarzach radziłem ostatnio, żeby udać się do specjalisty, który po prostu są takie wkładki korygujące, prawda, do płaskostopia. Natomiast w jednym przypadku to działa, w drugim to nie działa, bardzo boli stopa, nie da się jeździć i tak dalej. To jest bardzo złożone, bardzo indywidualna sprawa, tak? Jak komu się ta stopa tam układa, czy mu to zadziała, czy nie. Tak naprawdę tutaj polecam Ci udać się do specjalisty, do jakiegoś dobrego bardzo fizjoterapeuty. Polecam Ci też zobaczyć te 2 filmy, które tutaj są podlinkowane w opisie i w komentarzu pod tym filmem, ponieważ tam naprawdę jest bardzo dużo informacji o tym właśnie, jak funkcjonują nasze stopy i na co zwrócić uwagę, jak ćwiczyć. A osoby, które nie mają problemu z płaskostopiem, ale po prostu nie są przyzwyczajone do jazdy na łyżwach bądź rolkach, no bo to jest w tym przypadku w tych obu 2 dyscyplinach występuje, to po tych 15-20 minutach jakby mówią, już mi przeszło, już jest ok, stopa się przyzwyczaiła, tak? To jest pokłosie tego, że po prostu właśnie stopa nie jest przyzwyczajona do takiego niezbyt przychylnego dla niej na dzień dobry środowiska, jakim jest twarda rolka, czy też łyżwa. Jesteśmy wyżej, mamy inny rozkład ciężaru ciała, cały czas próbujemy się tutaj stabilizować, te mięśnie są ponapinane, tak? Stopa również musi być napięta, więc tak, wtedy faktycznie boli, ale później już się przyzwyczajamy, później łapiemy pewien balans i noga nie boli. A jak ktoś nie potrafi tego zrobić, ponieważ ma
po prostu błędną postawę, tak? Po prostu źle stawia kroki, no to ten ból będzie ciągle. On się nie wyleczy przez samo jeżdżenie na łyżwach bądź rolkach. Tutaj trzeba pracy już takiej korygującej ze specjalistą i pracę nad swoją stopą i ułożeniem stopy. W porządku, ale jakie ćwiczenia w ogóle mogą Ci pomóc w zniwelowaniu tutaj tego typu pozycji, kiedy bardzo nam się zapadają rolki do środka? Przede wszystkim można zwrócić uwagę na kolano. Jeżeli kolano wypchniesz lewo-prawo, to tak Ci się będzie dół również układać, więc pierwszą rzeczą, którą mówię moim kursantom, kiedy widzę, że mają na wewnętrznej krawędzi, mówię: wypchnij kolano szerzej, tak? W ten sposób, tak jak widzicie tutaj, tak jak kolano ustawicie, tak Wam będzie się dół ustawiać. Więc to jest pierwsza taka bardzo łatwa rzecz do skorygowania. Próbuj wypchnąć kolana, tak, żeby przybrały Twoje stopy linię prostą, środkowa część kółeczek, i tak staraj się utrzymywać. Ale zwykle to nie jest tylko takie proste, że tylko i wyłącznie te kolana, ponieważ po 5 minutach zwykle już się nam o tym zapomina. I co wtedy? Wtedy wszystkie ćwiczenia równoważne. I tutaj pięknym, perfekcyjnym, wspaniałym, idealnym ćwiczeniem dla każdej osoby na każdym poziomie zaawansowania jest hulajnoga. Najważniejsze ćwiczenie w mojej opinii na rolkach dla początkujących, średnio zaawansowanych oraz zaawansowanych. Hulajnoga tutaj. Jeżeli nie wiesz, o czym mówię, to tutaj zapraszam Cię, żebyś zobaczył po prostu ćwiczenie. Hulajnoga jest to świetne ćwiczenie na poprawę równowagi na jednej nodze, więc to jest ćwiczenie równoważne. Kolejne ćwiczenia, tutaj znowu filmik, właśnie o tym nagrałem. Jest to 7 ćwiczeń, które pomogą Ci złapać tak zwany luz na rolkach, właśnie żeby troszeczkę nabrać tego luzu, ale one bazują, te wszystkie ćwiczenia, na głównej zasadzie, czyli kluczem do świetnej jazdy na rolkach jest co? Jazda na jednej nodze, i wszystkie te ćwiczenia właśnie w tym filmie, który Wam tutaj podlinkowałem, bazują na jeździe na jednej nodze. A więc skoro jedna noga, to co to jest za ćwiczenie? Jest to ćwiczenie równoważne, więc również będzie pomagać Wam w wyeliminowaniu tego typu pozycji, ponieważ nasza kostka, stopa musi być przedłużeniem naszej tutaj nogi. Jeżeli my mamy zbyt słabe mięśnie, to się zdarza właśnie na początku przygody z rolkami, to te mięśnie się szybko zmęczą i nie będą stabilizować naszej postawy, i wtedy się zaczynają tego typu pozycje, problemy. I tutaj właśnie szereg ćwiczeń na rolkach oraz korekcji postawy przydadzą nam się po to, aby wzmocnić nasze stopy, nasze kostki do tego, abyśmy byli w stanie utrzymać prostą, dobrą pozycję, bo jak już potrafimy prostą, dobrą pozycję wytrzymać, to później się zaczynają właśnie zewnętrzne krawędzi, tak, utrzymywanie się na nich i przechodzenie z krawędzi na krawędź. Tutaj też trzeba usztywnić odpowiednio kostkę, żeby się utrzymać w tej rolce, tak, żeby tak przejechać, jak ja postaram się Wam tutaj zbliżyć, zrobić zbliżenie do tego mojego ruchu. Tak więc pozwólcie, że jeszcze szybciutko podsumuję, co chciałem Wam przekazać. Po pierwsze, sprawdźcie, czy dobrze zawiązujecie, zapinacie swoje rolki. To jest bardzo częsty błąd. Złe zapięcie rolek równa się błędna postawa, tak? 2. Trzymacie odpowiednie rolki, bo jeżeli macie złej jakości rolki, które często są marketowe, takie rolki po prostu od razu do wyrzucenia, po założeniu pierwszym już są do wyrzucenia, no to jest problem i cokolwiek byście nie robili, będzie problem, bo ta rolka Was nie wspiera. Więc tutaj sprawdźcie sobie, zobaczcie, skontrolujcie, ewentualnie poradźcie się na forach dyskusyjnych, na grupach facebookowych, bądź napiszcie mi tutaj kontakt do mnie mailowy, zostawiam w opisie tego filmu, czy Wy macie odpowiedni model rolek, który wspiera Waszą jazdę na rolkach, dzięki któremu łatwiej Wam po prostu będzie zniwelować coś takiego i jakby zniknie ból stopy. Kolejna rzecz, no jeżeli kogoś boli stopa, mimo wszystko, że ma dobrze zapięte, ma dobre rolki, a boli stopa, to być może musisz sam sobie to odpowiedzieć na to pytanie, być może masz problem z płaskostopiem. Więc jeżeli masz problem z płaskostopiem, to problem jest bardziej złożony. Jeżeli nie masz tego problemu, to noga Ci się zacznie przyzwyczajać do tego środowiska dziwnego, jakim jest właśnie rolka dla Twojej stopy. Więc po wyjściu 5, 6, 7 na rolkach, te mięśnie tam, bo to jest cały czas mięśnie pracują w rolce, tak? To się wydaje, że tutaj tylko stoisz, ale tamte mięśnie stabilizujące cały czas pracują. One się przyzwyczają do tego typu obciążenia, do tego typu pracy, do tego typu stabilizacji i one Cię przestaną boleć same.
przez to, że te mięśnie stabilizujące tutaj postawy Ci się wzmocnią. Jeżeli masz ciągle z tym problem, ciągle coś jest nie tak, to znaczy, że masz złą postawę i zwykle jest to właśnie pokłosie tego, że po prostu masz płaskostopie. W tym miejscu istnieje jeszcze jedna bardzo ważna, częsta przypadłość. Po prostu wszystko jest ok, nie masz płaskostopia, masz rolki twardej skorupy, natomiast i tak Cię cały czas bolą, jesteś powiedzmy wytrenowany, wysportowany. Być może masz po prostu rolki, które nie są dla Ciebie, ponieważ no, stopy są różne, tak? Być może masz szeroką stopę z wysokim podbiciem albo tam niskim, tak? I rolki są po prostu nie na Twoją miarę, gdzieś Cię uwierają, gdzieś Cię obcierają, gdzieś Cię za mocno uciskają, no i przez to też masz jakby ciągłe takie po prostu bóle. Tutaj już jest wtedy problem sprzętowy, da się tego typu problemy rozwiązać. Są serwisy, można sobie wpisać najlepiej w Google, wybijanie punktowe na przykład na rolkach, tak? Zapytać się właśnie na grupach dyskusyjnych albo napisać do mnie, co zrobić w przypadku, kiedy faktycznie mam rolkę, która nie jest dopasowana do mojej stopy. Zostawiam, pamiętajcie, linki do 2 filmów od jednego pana, który jest fizjoterapeutą, w mojej opinii bardzo dobrym, bardzo trafnym, bardzo takim nieszablonowym, który opowiada właśnie o problemie płaskostopie, jak sobie z tym poradzić. Nawet jeżeli nie masz tego typu problemów, to zobacz sobie, tam są ćwiczenia właśnie równoważne, które na sucho wykonywane, przepraszam, już gubię głos, które na sucho wykonywane w domu również poprawią Twoją stabilizację, równowagę. Natomiast jeżeli już jeździsz na rolkach i chcesz użyć jakichś ćwiczeń, które pomogą Ci właśnie w wyeliminowaniu tego typu sytuacji oraz bólów po prostu stóp, no to tutaj próbuj sobie korygować samym kolanem ustawienia tej stopy. Często jest jazda zbyt szeroka, więc tutaj skoryguj sobie postawę, żeby było na szerokości bioder. Dzięki temu Twoje koła automatycznie będą miały łatwiej wejść na środkową część kółeczka. Linki do tych filmów również zostawię Wam w opisie, żeby łatwo było do nich trafić. Jeżeli jedna z moich metod Ci pomogła, proszę Cię, napisz o tym w komentarzu. Jeżeli masz inne rozwiązanie tego sytuacji, również proszę Cię, napisz o tym w komentarzu. Jeżeli masz jeszcze kolejny pomysł, który można by dodać do tego typu problemu, również proszę Cię, napisz o tym w komentarzu, ponieważ największą siłą tych filmów jest właśnie to, że Wy jesteście aktywni w tych komentarzach. Dzięki Wam uczę się też ja. Dzięki Wam rozwiązują problemy również inne osoby, których te przypadki dotyczą, a ja o nich nie opowiedziałem w materiale. No bo nie jestem alfą omegą, nie wiem wszystkiego. Mówię Wam tylko to, co wynika z mojego doświadczenia, z moich obserwacji. Natomiast wiem, że jeszcze nie wiem wszystkiego i tutaj głęboka, duża, naprawdę bardzo wielka prośba do Was, żebyście pomogli mi i napisali w komentarzu, co jeszcze do tego wszystkiego można by było dodać, żeby po prostu zrobić taką naprawdę ekstra fajną pigułę wiedzy, dzięki której ludzie będą po prostu rozwiązywać swój problem bolących stóp w czasie jazdy na rolkach oraz załamywania się tej pozycji. Tak więc dziękuję Wam za wytrwanie do końca tego materiału i co, do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!